Myślę sobie jeszcze, że to jest bardzo dobrze, że w dowodach rejestracyjnych motocykli nie ma podanego koloru, bo naprawdę miałabym problem. Gdy jedzie w pełni załadowana, wydaje się, że nie podoła. Jednak mozolnie pnie się w górę i dowozi ładunek na miejsce. Jej załoga kocha ten pojazd. Jest dla nich całym życiem. Pracą, domem, kuchnią i miejscem odpoczynku. Dbają o niego, naprawiają i ozdabiają. Pakistańskie ciężarówki, dzieła sztuki na kołach. Jak wyglądają? Jak powstają? Dlaczego ludzie tak je kochają? Przyjrzymy im się z bliska. Historia tych ludzi, ich ciężka praca i kunszt przyozdabiania zachwyciły nas. Nasze motocykle to dla nas dom od wielu miesięcy. Niosą nas dzielnie przez świat. Na wzór pakistańskich ciężarówek postanowiliśmy stworzyć własne dzieła sztuki na kołach. Zobacz, jak nam to wyszło. Salam. स्टिकर में टिकर पाट के This is sticker, this is sticker. ये सारे लाने नहीं स्टिकर ला के Sticker off. पहले के होना के देख पेज होना ही ना खुले एक खुले जाओ This out. एल की है खोल बेसन W tym czasie też podjęliśmy decyzję, że to jednak sami zdemontujemy elementy z motocykli. Plastiki demontowaliśmy za pomocą podstawowych narzędzi, które mieliśmy w motocyklach, a więc nie było to jakoś bardzo łatwe i przyjemne, ale możliwe. Elementy odkładaliśmy na wskazane wcześniej miejsce. Schodziło się coraz więcej ludzi, coraz więcej pomocników. Naklejki ze zbiornika zostały zdjęte. No i zostało nam tak naprawdę jeszcze wskazać, które elementy gdzie się znajdują w motocyklu. No bo nie było to wcale takie oczywiste. Yep. Right. Now. This is. To jest prawa strona. Yeah, this is right. Okay. And left. Not the same. Okay. This is right. Like here. Okay? Okay, no problem. And yeah. अंदर जा अंदर 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 रंग पास है ना ये सारा रंग पास है अंदर अंदर लगना बेटा Yeah, good. Okay, and one more thing. This goes here, like, but it's not also, it's like a... Ale to jest ciekawe, że to jest artysta, który jest polecany tutaj, jeden z lepszych. To jakby samo miejsce pracy nie zachęca do tego, żeby to było czysto pomalowane, no ale dają sobie radę. Nie? Tutaj mnie panowie zawołali, no bo żebym zajrzał do ciężarówki. No i zobaczcie, co jest w ciężarówce. Cześć, a ty to jeździsz trakiem teraz? Nie, ja tutaj robię detale, bo tu jest wszystko dekorowane i popatrz na sufit. O ja, Wygląda to na haft. niesamowite. No i wszystko jest dekorowane. Jest cały kokpit przykryty tą tkaniną. Fotel chyba jeszcze nie został zrobiony ten, ale fotel pasażera jest też udekorowany. No i dużo jest, pamiętasz, jak zawsze się zastanawialiśmy, jak oni cokolwiek widzą przez to, przez te farfosy, ale trochę Widać. to widać. Trochę widać, tak. Tak. No jest to dokładnie zagłębie, w którym możecie wykonać wszystko. Od naprawy układu hamulcowego, przez układ napędowy, przez naprawy blacharskie, naprawy główne konstrukcji metalowych, takich jak ramy, czy też mocowanie ładunków, poprzez ozdabianie, lakierowanie. Zobaczcie, jakie prasy. Kto zgadnie, ile ton ta prasa potrafi wycisnąć? Salam. Thank you. Thank you. Very good. Can I see inside? No, a tutaj
Popatrzcie. Pompy wtryskowe, wtryskiwacze, pełne oprzyrządowanie, Heritage 550, wyprodukowane w Pakistanie, w Lahore. No i popatrzcie, pełny serwis mechanicznej pompy wtryskowej można tutaj zrobić. A tutaj wtryskiwacze, podkładeczki, regulacje, filtry. Możecie sobie myśleć, dokładnie, możecie sobie myśleć, że to nie są dobre warunki do pracy. Ale wiecie co? Oni tutaj robią wszystko tak, że działa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tym warsztacie jest naprawdę czysto w miejscu pracy. Jest czyściej niż w niejednym warsztacie w Europie, który widziałem. Więc jeśli macie oceniać, to oceniajcie po wynikach pracy. Myślę sobie jeszcze, że to jest bardzo dobrze, że w dowodach rejestracyjnych motocykli nie ma podanego koloru, bo naprawdę miałabym problem z tym, jakiego koloru jest mój motocykl. Jesteś w stanie policzyć te kolory? Nie, chyba nie. Natomiast cieszy mnie to, że nawet te, które na początku mi się nie podobały, potem są przykrywane takim fluorescencyjnym innym kolorkiem i coś, co było takie jak brudna krew, nagle jest taką fuksją bardzo intensywną. No i to mi się podoba. A jak myślisz, ile tych kolorów może być? Nie wiem, 100, może 200. Odcieni różnych, nie? Tak, ale rzeczywiście tam warstwa za warstwą, obrazy się wyłaniają z tych paneli, bo oni najpierw sobie malują takie panele, kontury, potem w tych panelach malują kontury ptaszków albo zwierzątek, albo głównego motywu zdobniczego. Potem wypełniają ten motyw zdobniczy jednym kolorem, malują jakieś tło, wypełniają drugim kolorem, dodają detale, dodają cieniowania i tak warstwa za warstwą wyłaniają się obrazy. Jestem pod wrażeniem dużym, bo to jest duża umiejętność i są tu świetni rzemieślnicy. A w tej chwili jesteśmy w miejscu, gdzie wytwarzane są półprodukty. No i zobaczcie, co tutaj powstaje. Blachy, które są wytłoczone, zostają oklejone wszystkimi paseczkami. Później można to spokojnie już montować na gotowo. A tutaj na zewnątrz mamy reklamę tych elementów, które są wytwarzane. Zobaczcie, mini ciężarówka i wszystkie detale, które na tej ciężarówce można zamontować. Właśnie tutaj zobaczycie, czy te drzwiczki działają? Działają. A czy w środku jest kierownica? Jest. Lepiej, w środku jest silnik. Patrzcie na to. To jest dopiero czad. Ktoś zbudował regularną ciężarówkę, która kiedyś na pewno jeździła. Tak, mamy tutaj sprzęgło, mamy układ kierowniczy. Na magnesik się zamyka. Szyba jest, więc można do środka na pewno wsiąść. I do środka wsiadało się z tyłu. Ale w tej chwili nie widzę, żebyśmy mogli się dostać. Możemy. Proszę bardzo. Tak to wygląda. O. Silnik, siadasz. To jest regularny go-kart w wersji ciężarowej. Nie wiem, jednej rzeczy. No. Do czego służą te takie sznurki cienkie? Czy to jest tutaj potem nakładane na tą blachę? Tak jakby oni tutaj wyklejali, widzisz, Tak, te elementy, tak. że to są wycięte kawałki folii
Ale to powiem Ci, że to jest naprawdę zegarmistrzowska robota. I ryba to jest u nich taki popularny motyw. Mhm. W ogóle takie rzeczy widujemy na rykszach często. Te takie wapy przypięte, nie? Tak. Tak, to są elementy gotowe, które można sobie zamontować. A ja spróbuję jeszcze zajrzeć po mojemu podwozie. A po podwoziem, zobaczcie, to jest normalna rama. To musiało być kiedyś niezłe halo. Tu jest układ napędowy, tarcza hamulcowa, bliźniaki nawet z tyłu są. To jest niemożliwe. A idąc dalej, przechodzimy przez Kowala. Tam są resory. Zajrzymy szybciutko, żebyście wiedzieli, z jaką skalą tutaj wszystkiego mamy do czynienia. Pióra, kompletne resory. Możesz sobie wzmocnić, przestawić, naprawić uszkodzone, strzemiona. Tutaj przechodzimy do grubszego tematu. Mosty napędowe. Proszę bardzo, leżą. Przednia oś. Most napędowy tylny. Tutaj trafiliśmy z kolei do specjalistów od napędu. Tutaj mamy sprzęgła, tarcze sprzęgłowe, wszystkie, które tutaj pewnie można w okolicy dostać, więc mamy tarczę, nabijamy nowe okładziny hamulcowe, skrzynie redukcyjne, przednie wózki, mechanizmy różnicowe. To wszystko jest w środku. Tutaj możecie to kupić. A tutaj są elementy skrzyń biegów. Proszę bardzo. Koła zębate. Zobaczcie, co tu jest. No, wszystko w zasadzie do tego, żeby móc naprawić swoją ciężarówkę i pracować dalej. To jest petarda. A pod spodem wybieraki. I kielich sprzęgła. I prasa, żeby zmontować to, co jest potrzebne. I palnik, jeśli potrzebujesz na gorąco to zrobić. Prosiłam na błotniku, żeby był tygrys, a jest lew. Ale w sumie lew też jest ładny. Teraz zauważyłam moją nową osłonę łańcucha. Proszę, oto ona.